Dobry wieczór wszystkim. W tym przedświątecznym okresie, tu jak pisałem, mam nadzieję, że nie przeszkadzam, bo, myślę, że przygotowania do świąt idą pełną parą. No, u mnie przygotowania, że tak powiem, do sezonu, tego rowerowego też idą pełną parą. No, trochę są opóźnione. Bo rower, który kupiłem, no, przyszedł z dużym opóźnieniem. No, firma, przepraszała, tam w mailu napisali, że właśnie ze względu na święta to opóźnienie nastąpiło. Dosłownie 3 dni temu otrzymałem ten rower dopiero, a na początku 2 grudnia go zamówiłem, no i zapłaciłem. Firma z Niemiec, myślę, że dosyć dobra, mają rowery w dobrej cenie, dobre. Nazywa się Bike24. Także no ale tu rzeczywiście trochę jest spóźnienie, a rower wymaga dosyć, mm, dużo pracy do przygotowania, ciągnięcia roweru, ponieważ, nie ma standardowego bagażnika, tylko taką jakby ramę wokół koła, ramę, na której tylko się wiesza te, torby, tak. Czyli tu od góry nic nie ma. Ja to muszę zrobić dopiero. Testuję go. Rower, to jest rower, Cube Reaction, hybrid hybrid. Yy, Ma silnik, Boscha CX, tak, ten Performance CX, w tej wersji już Smart. Także, zaraz jak go odebrałem, to, uaktualniłem tam, program w tym, w silniku i dzięki temu zamiast 85 newtonometrów, tutaj, to mam już 100 newtonometrów, tak. Mm, d d Jest, w aplikacji telefonicznej czy w telefonie jest, cały zbiór tych, jakby to powiedzieć, biegów. Coś ścina stream. No nie wiem, tutaj działa. Jest dobre wszystko. Zasięg jest okej. Mm, y, I w tej aplikacji w telefonie jest, cały zestaw tych różnych, opcji wspomagania. Trzeba sobie 4 wybrać i wtedy, na wyświetlaczu, w rowerze tylko te 4 będą się wyświetlać. I ten właśnie ostatni, najwyższy stopień nazywa się EMTB+, który właśnie daje pełną moc, czyli te 100 newtonometrów. No ale, niestety to, kosztuje energii dużo. Widzę jak tam na wyświetlaczu jest, podawany, stan baterii w procentach. Moim zdaniem to też jest bardzo dobre, bo tutaj mając tylko 5 kresek na wyświetlaczu, nigdy nie wiedziałem, czy ta kreska zaraz zgaśnie, czy dopiero zaczyna się, że tak powiem, no, znikać. Więc, tu w procentach jest tak na bieżąco zużycie, widziane i właśnie jak włączyłem ten, najwyższy stopień wspomagania, to, to ten, no to rower kurczę
zachowuje się jak motocykl wręcz. Jak, mocniej depnąłem, to aż przednie koło się podniosło. No, ale to tak, przy testach, no nie? Y, Myślę, że teraz, rzeczywiście jazda po tych różnych leśnych drogach nie będzie stanowić problemów, bo oprócz tego, że, ten silnik jest bardzo mocny, to opony są szerokie też w tym rowerze, tak? Opony mają szerokość 2,6 cala, czyli tak, no, powiedzmy 65 milimetrów, 6,5 centymetra. Yy, Tutaj do tej pory miałem chyba 1,7 albo 1,8, 1,7 chyba tego, 1,7 cala, czyli gdzieś, no co najmniej o 2 centymetry jest ten, opony są szersze. No, a to dużo, 2 centymetry, tyle szersze. One gdzieś takie są, takie szerokie. Więc to, no już, to są tak prawie te opony typu fatbike, e, więc no tutaj Pawełkowi ciągle jeszcze ścina ten wideo. No trudno, widzę, że niektórym nie, a niektórym tak. Być może to jest tak, że to, y, odbiorcy mają problem, a nie ja z nadawaniem. Mam nadzieję przynajmniej. No tutaj ten jest bardzo dobry na tym, y, tym modemie mam bardzo dobry odbiór tego, sygnału, więc nie powinno, chyba że tu jest jakieś ten, włączyło mi się te 2K. Być może, bo tak, zwykle to było, ten Full HD, a tutaj jeżeli 2K, to być może jest za dużo na ten modem. No, ale to widać, że ten jest okej, po przełączeniu na mobil wszystko gra. No to kurczę, cieszę się, że wszystko gra. Tak. Yy, I teraz wracając do tego roweru, no to, niestety widać, że dopiero gdzieś po nowym roku będę mógł, ruszyć z jakąś, yy, wycieczkę. Co tu jest? Jest pan otwarty na spotkania z widzami na żywo, odpłatnie w większych grupach? Yy, Chodzi o spotkania w plenerze. Tu Robert Pułas, może mi tutaj odpowie, bo takie i wcale nie odpłatnie, bo tutaj nie ma problemu. Ja chętnie się spotykam z ludźmi, mimo że, trochę mogę się wydawać jakimś odludkiem, ale ale nie ma problemu. Tylko że, no, czasami jest tak, że akurat, coś robię, tak jak teraz, tak? Mm, Będę robił rower, nie będę mógł pociągnąć tego roweru czymś innym, tak? Więc to nie będzie możliwe, ale jeżeli by chodziło o spotkanie gdzieś, w Trójmieście, to możemy się umówić. W domach kultury, tutaj Robert to podpowiada. No tak, tak, tu ja nawet, mam zaproszenie do tego, na mm, miasta nad Po Jezierzem Iławskim? Kurczę, zapomniałem. I tam też, człowiek, który mnie zapraszał, proponował właśnie jakieś takie spotkanie, z młodzieżą, takie, no, jak, powiedzmy, jak na tym filmie
eee, seksmisja, tak, wizyty w zakładach pracy, w szkołach. Także coś takiego. Nie, nie, oczywiście, tutaj, jeżeli trasa moja będzie wiodła w pobliżu takiego miejsca, tam powiedzmy tego domu kultury, jak tutaj pan wspominał, czy innego, po drodze nie ma problemu, żebym tam nawet zboczył trochę i sobie tam, parę godzin spędził. To w zasadzie jest też w moim interesie, żeby spotykać ludzi, żeby chętniej ludzie oglądali to, co publikuję na tych, na internetach, tak. Ale właśnie ten, wyjazd dopiero pierwszy wyjazd będzie dopiero po tym, po, Nowym Roku. Po Nowym Roku widzę to, że tutaj, nie wyrobi się, z tym. Tutaj już część rzeczy zrobiłem, bo na przykład, zrobiłem z tyłu zamontowałem kamerę, mm, która, której obraz będę odbierał na rowerze, w tym, w telefonie, tak. Także takie, lusterko wsteczne sobie zrobiłem, żeby było wygodniej, bo, to lusterko, które do tej pory miałem, to było tak, że jeżeli, jechałem prosto, to nie bardzo widziałem. Widziałem tylko, tych, co mnie wyprzedzają, ale nie tych, co są za mną. I żeby, to zrobić, to musiałem tak trochę skręcić do środka i potem z powrotem, do, brzegu jezdni dojechać, żeby właśnie w lusterku zobaczyć, co jest tam kawałek za mną, bo tak bezpośrednio działa nawalone, nie nawalone, tylko działa nawalone. Także teraz, tutaj właśnie już tą kamerkę zamontowałem, działa wszystko bardzo dobrze, więc, myślę, że będzie teraz bezpieczniej, bo będę dobrze widział, co z tyłu jest. Ten o, czekaj. Dobrze, później. Mm, także, takie, są plany i no trochę mm, ten wyjazd, tutaj w styczniu też raczej długi nie będzie długi, bo mam różne zajęcia w międzyczasie i to tak rozstrzelone są po tym styczniu, więc będzie kiepsko tak na dłużej wyjechać. A właśnie tak wcześniej myślałem, żeby tak na dłużej wyjechać. Morska opowieść, no może coś mi tu przyjdzie do głowy tak na szybko, żeby opowiedzieć, no bo nie ma problemu, tylko musiałbym sobie coś przypomnieć na jakiś temat, nie wiem. Może, tutaj Mira mi podrzuci temat, na jaki temat opowiedzieć, to może ten. Plany na święta. No, plany na święta ja tak jak jestem bardziej domowy człowiek, bo raczej planuję święta w domu, tak. Ja tak bardzo lubię święta spędzać w domu. Kiedyś, to głównie żona mnie wyciągała tak na jakieś święta gdzie indziej, ale ja zawsze lubiłem te święta w domu. Z tymi wyjazdami generalnie to też, tutaj, e, fajnie mi wyszło, bo ja generalnie, zawsze lubię jeździć po Polsce, tak. Po Polsce, ponieważ po świecie się trochę najeździłem i tak, no nie bardzo mnie bawią wyjazdy gdzieś za granicę, bo
wyjazd za granicę wiąże się zawsze z większym ryzykiem, zwłaszcza, do krajów takich południowych i ten. I no tak, tutaj kiedyś to tak wyjeżdżałem z żoną na wczasy różne, na południe Europy, ale jednego razu, kiedy byliśmy w Grecji, to chyba było na wyspie Rodos, tak, na Rodos jak byliśmy na wczasach, to nastąpiło trzęsienie ziemi. No i to trzęsienie było, zdaje się, tam było 6,7 w skali Richtera, takie no niewielkie, średnie powiedzmy, średnie takie. No, faktem jest, że ten budynek to był dosyć wysoki. My chyba na ostatnim piętrze, na czwartym byliśmy piętrze i i no i ten budynek trochę się tak pokruszył, bo chodzi o to, on był długi i to tak się robi specjalnie, że nie robi się go w całości, tylko takimi segmentami, że jak będzie trzęsienie ziemi, to każdy segment wtedy będzie osobno, że tak powiem, pracował. No i tak się stało. Tam rzeczywiście trochę tynku poodpadało między tymi segmentami, ale generalnie nic się nie stało. Ale ludzie wyszli z tego, wybiegli z tych no, bo to było gdzieś o 4 w nocy. Ludzie wybiegli z tych, pokojów tam na dół, koło basenu się wszyscy zebrali. No i tam do rana koczowaliśmy. Ale dzięki temu miałem już spokój z wyjazdami tymi zagranicznymi i jeździliśmy po kraju, gdzie zawsze lubiłem jeździć. Także święta i zresztą Nowy Rok będzie w domu, a dopiero tak, coś tam, jakieś gry i zabawy dopiero będą w styczniu właśnie, lutym, także no także dlatego to też mi tutaj trochę że tak powiem, koliduje z planami wyjazdowymi z przyczepą, więc Czy planuje pan w przyszłości latem jakiś rajd, na przykład wzdłuż Wisły swoim rowerem? No, muszę zmartwić, pana, z Włocławka, bo, planuję, ale nie wzdłuż Wisły, tylko dookoła Polski właśnie, no. Planuję, tak, planuję taki dłuższy rajd i mam nadzieję, że już, tu wszelkie usterki, gdzie jeszcze wykryję, czy coś będą tak dopracowane, że będę pewny przyczepy. Bo chodzi o to, że ja już bym, w tym roku wyjechał, tylko nie byłem pewny przyczepy, no i dobrze, bo tutaj właśnie zawieszenie kół było kiepskie. Teraz jest lepsze, ale jeszcze chcę je poprawić. Jeszcze na nowo zrobić, bo ten spawacz, który mi tutaj to pospawał, no, zrobił trochę dziadowsko. Muszę innego spawacza znaleźć. Już nawet materiał zamówiłem i, będę jeszcze raz mm, te zawieszenie kół robił i mówię, do lata myślę, że, tutaj już te wszelkie testy, wszystko będzie tak dopracowane, że będę całkowicie pewny, że po drodze nic się nie stanie oprócz tam powiedzmy jakichś złapania gumy czy, takich, błahych rzeczy, tak? I wtedy raczej dookoła Polski bym pojechał, więc Włocławek, ponieważ jest tak, w środku, to niestety ominę go, no. Trudno mi tak zygzakiem jechać, prawda? Raczej w Grudziądzu. Tu przez Grudziądz to ja będę chyba przejeżdżał jadąc tam na te po jeziorze, no przez Iławskie po jeziorze będę przejeżdżał, ale tam jest, jeszcze niżej te po jeziorze, zapomniałem właśnie tego nazwy. Mm, Zapomniałem nazwy. W każdym razie, tak, przez Grudziądz to tak, bo tam, muszę niestety, przez tą, Wisłę przejechać i właśnie w Grudziądzu tam będę. Tak mi się wydaje, że w Grudziądzu, bo już tak planowałem tą trasę, więc prawdopodobnie. No a rajd dookoła Polski, tak, myślę, że zacznę go w maju.
tak żeby właśnie cały czas było dobre słońce, bo w maju już się zaczyna, e, takie słońce, które bez problemu ładuje, tutaj baterie. Czy dziś będzie o suchym pysku? No, rzeczywiście trochę, kurczę, zapomniałem zabrać, bo tutaj oczywiście w domu jest piwo, wino czy coś, ale faktycznie, kurczę, a nawet, tutaj, byłem u pani laryngolog ostatnio i pani laryngolog mi radziła właśnie co chwila popijać coś, żeby cały czas tutaj gardło było zwilżone. No i właśnie tutaj będę gadał, a nie będę zwilżał gardła. No, to rzeczywiście błąd. No teraz tutaj jestem, tutaj oczywiście przyczepa stoi w garażu. Ja nigdzie nie wjechałem, tylko tak myślałem, czy tu zrobić, czy taki live, czy w warsztacie, ale wydaje mi się, że, bardziej o planach, jak mówię, wycieczkowych, to tutaj, o konstrukcji raczej Ja się ośmielę powiedzieć temat morskich. Święta Bożego Narodzenia, pracy na morzu. Panie Robercie, mówi pan ma. Od razu, z miejsca. Nie ma problemu. Jedna wigilia na morzu. Opowiem, jak wyglądała. Ja akurat, na jeden statek, świeżo zamostrowałem jako pierwszy oficer. Tam, byli już, przede mną, ci pozostali oficerowie, Polacy, tak? Bo tam było, ten znaczy mechanik, kapitan i pierwszy oficer to byli Polacy i i kucharz jeszcze był Polak. To było 4 ludzi na chyba 12 tam było i reszta to była załoga filipińska. No i, płyniemy sobie, gdzieś chyba to opuściliśmy bodajże gdzieś jakiś fiński port zimą właśnie. Zimno było jak cholera, -30 było tam wtedy. A kiedyś może pokażę w trakcie tego opowieści morskich pokażę, jak wyglądała tam żegluga w lodach. No, w każdym razie my już tam, opuściliśmy rejon, albo może szliśmy tam, nie pamiętam dokładnie. No i, wiadomo, no, najpierw była była taka wigilia w mieście, sobie siedliśmy, tam kucharz był świetny, naprawdę, zrobił, bo to taki jest wigilijny przepis filipiński, to jest prosiak. Na Wigilię musi być prosiak, tak? To jest coś takiego jak u nas karp. Filipińska Wigilia to jest prosiak. I on zrobił tego prosiaka nadziewanego kaszą. O Jezu, jaki to był cudowny mm, to niesamowite jakie to było dobre. Prosiak oczywiście w całości, pani Miro, tak, tak, w całości upieczony. Całe święta go jedliśmy, całe święta, ale powiem, że kasza była z niego najlepsza. Naprawdę. Super był. Kurczę, ten kucharz był naprawdę świetny i bardzo przyzwoity człowiek jako człowiek. Nigdy więcej go nie spotkałem, tylko wtedy. On tak, w tej firmie akurat był na zastępstwo. Niestety jak zobaczył, jakie są układy w tej firmie, to już nie chciał tam pracować. Wolał innych. No i myślę, że spokojnie go gdzie indziej przyjmowali, bo dobry kucharz i fajny koleś. No, ale, wracając do tej Wigilii, to, później oczywiście jako, pierwszy oficer miałem wachtę od 16 do 20, to tam, kapitan mnie, nie, przepraszam, drugi oficer mnie podmienił na mostku w czasie tej, kolacji. No to ja tam szybko oczywiście pojadłem, tam życzenia i buzi i z powrotem na mostek, tak?
No, a w tym czasie, ta polska załoga zebrała się u pierwszego mechanika, czyli kapitan, mechanik i kucharz, spotkali się u pierwszego mechanika, aby, no, że tak powiem, dalej świętować Wigilię. A ja byłem na wachcie na mostku i i właśnie jak, ten jak, o 20 mnie kapitan zmieniał na mostku, bo tam jest tylko kapitan, na takich mniejszych statkach jest tylko drugi oficer, pierwszy oficer i kapitan. I oni tam trzymają wachty. Na większych jest jeszcze trzeci oficer, więc kapitan nie trzyma wachty. I no, mm, ten kapitan mnie zmienił, a jak mnie zmieniał, to już widziałem, że już jest taki lekko podpity, nie, no. Ja tam mówię, byłem dopiero, z tydzień na tym statku i w tej firmie chyba nawet. To pierwszy chyba statek, w tej firmie był, bo jakoś tak zmieniłem. Tak, 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 to był pierwszy statek w tej firmie. Nie wiedziałem, co tam się dzieje. W każdym razie kapitan już taki podpity przyszedł na mostek, no ale widać jeszcze taki wachy. I od razu powiedział mi: „Słuchaj, tam w kabinie mechanika czekają na ciebie, od razu idź tam”. No dobrze, poszedłem. No i rzeczywiście już tam flaszki stały, już oni też, weseli byli. Od razu szklankę mi jakiegoś łyskacza nalali. No to piliśmy, piliśmy. Za 10 minut dosłownie to wpada kapitan, no bo tam to było piętro niżej tylko, nie? Wpada kapitan i od razu: „O dawaj, dawaj, no polewaj, wylewaj” i tam ten. No i i chrusnął z pół szklanki, nie? Z pół szklanki ten kapitan łyknął, ale to, trzeba przyznać, że tak, on miał gdzieś tak z 1,90 m wzrostu, a wagi to tak, no 130–140 kilo. Także było w co wlewać. Było w co wlewać. No i no ale, eee, niezależnie od tego, ile człowiek waży, to jednak alkohol działa. No i tak on, co chwila wpadał i po pół szklanki walił tego łyskacza. Posiedział tam 5 minut i potem leciał z powrotem na mostek. Kapitan to jak świniak. No, mam tu jego zdjęcia i na tym, no to tak trochę podobny. No i i tak zlatywał, aż aż, jak raz tutaj, zszedł do, Michael, Johnson. Show has already started. Where are you traveling today? Michael, I'm not traveling today. I'm staying home. I'm transmitting from the garage. So it's only a trailer. I'm not traveling anywhere. No i mm, i za jednym razem, jak on już, przyszedł, chlapnąć te swoje pół szklanki, to tak gdzieś była chyba już 22, 22:30. Jak chlapnął te swoje pół szklanki, to padł tam na miejscu. Po prostu, kurczę, zasnął i koniec. No i ja, jeszcze nie byłem, pijany, no podpity byłem, no bo jak tam trochę starałem się raczej raczej, niedużo pić, no bo tak już jestem do tego, że tak powiem, przyzwyczajony do picia raczej niedużych ilości alkoholu. I no to musiałem po prostu iść na mostek i dokończyć jego wachtę, no bo statek nie może płynąć, jak tam nikogo nie ma na mostku, prawda? Bo kapitan leży pijany w kabinie tego mechanika. No i poszedłem tam na ten mostek, doczekałem do 12, do północy, kiedy, ten drugi oficer mnie zmienił. No i
Potem, poszedłem spać szybko, bo oczywiście o 4 rano wstawałem znów na wachtę, tak. No i wstałem na wachtę, normalnie, wszystko okej. No i, oczywiście, zawsze tam o 7 tam 7:15 bodajże dzwoniłem do kapitana, żeby go obudzić na śniadanie. Dzwoniłem, ale nie odbierał, nie? Więc pomyślałem sobie: „Kurczę, może rzeczywiście taki, jest bardzo, bardzo pijany, że muszę zejść na dół”. Zszedłem tam na dół do jego kabiny, szukam go, nigdzie go nie ma, sypialnia otwarta, eee, łóżko rozścielone, ale jego nie ma w łóżku, więc pomyślałem, że po prostu wstał wcześniej i poszedł na śniadanie. No i czekam, ale 8:10, no nie ma go, kurczę, no a o 8 powinien mnie zmienić. Więc znów idę do kabiny, znów patrzę, no nie ma w kabinie. Znowuż idę i później później, gdzieś 20 minut później o 8:30 mówię: „No kurczę, no musi gdzieś tam być”, nie? Zszedłem znów do tej kabiny i już wtedy patrzyłem i zajrzałem do kibla, a on siedział na kiblu, ale, bez spuszczonych spodni, tylko, spodnie miał, naciągnięte na tyłek i spał na tym kiblu. Spał na tym kiblu, obudziłem go, no i wtedy jakoś tam trochę przetrzeźwiał tego, i co się okazało? Okazało się, że no, chciało mu się kupę, siadł na tej ubikacji, zrobił kupę, ale zapomniał ściągnąć spodni, bo jak wszedłem tam, to smród był nieziemski. Natomiast, w kabinie tego, w kabinie pierwszego mechanika zasikał mu wykładzinę, bo jak tam spał, to też chciało mu się siku, ale już nie był w stanie się obudzić. Także to są takie wspomnienia z Wigilii i pierwszego dnia świąt. Także widzicie, na życzenie jest opowieść wigilijna. Nie wiem, czy zadowoli to, ale dobrze. Teraz może następne pytanie. Którą podróż przyczepą wspomina pan najlepiej? Chyba jeżeli chodzi o tą, przyczepę, to bardzo fajnie mi się podróżowało. Rok temu taka jest podróż jesienna. No, nie pamiętam, jaka tam nazwa tej serii filmów była, ale taka jesienna podróż. Fajnie się podróżowało, bo była prawie cały czas fajna pogoda, słoneczna. Tam tylko, jak stanąłem na takim polu kempingowym, pustym zresztą wtedy, to wtedy deszcz padał chyba dzień, może 2. I taki niezbyt nawet, duży. Także była fajna wycieczka, naprawdę, kurczę, bo tak, ludzi mało w tych lasach było, nikt tam się nie naprzykrzał za mocno, a jeździło się przyjemnie, sucho i właśnie jesienią jest o tyle fajnie, że no człowiek się tak nie poci mocno, tak, że kurczę jednak takie ciągnięcie tej przyczepy czasami po prostu wymaga większego wysiłku i wtedy latem, no to strugi potu spływają. A tak skąd się zrodził w ogóle pomysł zbudowania pierwszej przyczepy? Ja już chyba wspominałem o tym, że, mm, kiedyś kiedyś to jeszcze w średniej szkole to, rysowałem taką przyczepę, właśnie coś podobnego, mieszkalną, ale ciągniętą przez, jakiegoś kucyka, jakiegoś osiołka, tak. Coś takiego planowałem kiedyś zrobić, tylko później jakoś tak zapomniałem o tym, wyszło mi to z głowy, a później zauważyłem gdzieś jakiś taki, a to jest 10 lat temu, gdzieś chyba jakąś tam taką przyczepkę rowerową
właśnie. I zacząłem sobie tak, jeszcze wtedy pracując na statkach, sobie na wachtach jak czasami się nudziłem, no to sobie tak, brałem kartkę papieru i rysowałem projekty, tak. Te projekty rysowałem, tam niektóre jak teraz, przeglądam takie bruliony z tych statków, to tam jest pełno tych, pełno rysunków tych szkiców, takich przyczep, tak. Także ten, eee, także to stary już pomysł. Opowieść wigilijna naprawdę rozwaliła system. No, świetnie, to się cieszę, że ten rok ma byle jaką pogodę. Tak, zgadzam się, cały czas, to mówię, że w tym roku nie dość, że właśnie nie dość, że, ta pogoda jest kiepska, to jeszcze jest nieprzewidywalna. Prognozy w ogóle się nie sprawdzają. Nieraz zapowiadają coś, lepszą pogodę na dłużej, okazuje się nie ma. Zapowiadają złą, okazuje się, że nie ma tej złej. Nie wiem, co to czy coś było jeszcze, działo się na statku i pokona dokonania kapitana. No, różne rzeczy były, ale to no teraz to tam już tak na bieżąco to nie wiem, czy sobie przypomnę. Nie wiem, czy sobie przypomnę, ale, oj, takich różnych rzeczy to było. Cześć przyjacielu lasu. Eee, czy to był prom Stena Link, Stena Line, że tak się bawiliście? Nie, to był statek, holenderskiej firmy i to był statek, towarowy, mm, także to nie, myśmy ja już wiem, dobrze. Myśmy dopiero, płynęli do Zatoki Botnickiej, do Finlandii, tak, po, stal i taki surowy papier tak, także i o co chodzi z takim pijaństwem na statku, tak, jak to było, no bo to rzeczywiście, no, kapitan i tu takie numery robił, no, mówię, że byłem tydzień dopiero na statku, więc tak i w tej firmie, więc tak trochę, nie wiedziałem, jak tam reagować, ale to niespotykane, bo to był gdzieś chyba 2010 rok. Niespotykane w tych latach, ponieważ, tutaj na morzu, zwłaszcza na Bałtyku, ubieram właśnie choinkę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To dobry czas nawet na ubieranie choinki. Zwłaszcza na Bałtyku, statki są tak obserwowane, że tam, byle co się coś źle zrobi, to można albo być skontrolowanym, albo zapłacić karę. Ja właśnie jako kapitan zapłaciłem karę za pierwszego oficera, bo ściął trochę, ten zakręt, wszedł w taką strefę, no, kapitan na swoim ten pierwszy oficer na swojej wachcie na Bałtyku. Ściął trochę zakręt, przechodząc przez taką zabronioną strefę, tak, przy boi. Zbyt blisko. Zbyt blisko to nie znaczy, że on przeszedł pół metra, nie, on przeszedł, gdzieś tam powiedzmy kilometr od niej, tak, ale to było zbyt blisko. I, no, te władze tego władze, morskie Szwecji, bo to Szwecja mnie ukarała, nie znaczy nie Szwecja, w zasadzie nie. Szwecja zleciła to armaterowi, czyli Holandii, a Holandia mnie ukarała i za to, że on ściął ten zakręt, ja zapłaciłem 1750 €, jako kapitan, tak. No nie dopilnowałem gościa, że źle poprowadził statek na swojej wachcie. No i koniec, no. Kapitan odpowiada za wszystko na statku. Czy na statkach często pity jest rum, czy raczej inne alkohole? No nie, rum raczej jest
schodzi raczej z tego, z menu marynarzy. Zwykle jest to najczęściej whisky chyba. Ostatnimi czasy, jak pamiętam, to tak raczej wszyscy gustują w whisky. Ja raczej wolałem te, koniaki i nadal chyba wolę koniaki, ale yy, jakie jest pana ulubione piwo? Piwo, ja już nie wiem, czy mówiłem, tu ulubione to są z tego, z browaru Amber, tutaj, tego trójmiejskiego. Jest piwo żywe, polecam, bardzo dobre. Piwo żywe, tylko że ono, jest właśnie żywe i ma dosyć, krótki termin przydatności. To nie jest takie, że może miesiącami leżeć, tak? Ono właśnie gdzieś tak chyba koło miesiąca, musi zostać spożyte. Dlatego też, jak tutaj podróżuję gdzieś, to w tych, sklepach na wioskach i mniejszych miastach tego piwa nie ma, bo oni nie chcą go brać, ponieważ tubylcy wolą jakiegoś żubra czy tego, inne jakieś tanie piwo, a to by im się zepsuło po prostu, w sklepie, w magazynie. Dlatego tego piwa nie ma. I jeszcze jest, piwo też, tego Ambera, Złote Lwy albo Złoty Lew, już nie pamiętam, czy to liczba mnoga była, czy pojedyncza, ale Złoty Lew też bardzo dobre. Ostatnio właśnie częściej chyba tego Złotego Lwa kupuję niż to żywe, ale tak to na zmianę. Natomiast właśnie w podróży to najczęściej właśnie, tak jak widać, to tego Kozela, piję, bo tak w sumie przypadkiem, bo akurat tam, gdzieś tam szukałem jakiegoś piwa, a trafiłem kilka razy na tego Kozela. Stwierdziłem: "Dobre", więc nie będę, później tam wyszukiwał innych, nie, ale jak jest, to raczej Złote Lwy. No właśnie, o, okej, dobrze. Yy, harde, piwo harde, z Ambera. Nie piłem. Właśnie tutaj nigdzie nawet nie widziałem. Co ciekawe, tutaj muszę sprawdzić rzeczywiście. Czy marynarze mają się czym bronić przed piratami? Nie mają czym. Absolutnie, generalnie na większości statków, na absolutnej większości, nie ma żadnej broni, żadnej, totalnie. Kiedyś tylko byłem na statku jednym, to, mm, kapitan zakupił dubeltówkę, ale wyobraźcie sobie, że ta dubeltówka nie była po to, żeby, się bronić przed kimkolwiek, ale po to, żeby, w ładowni ostukiwać rdze. Otóż, to był duży statek i dno ładowni było chyba 20 parę metrów poniżej tego, poniżej, pokryw lukowych, i tam właśnie u samej góry gdzieś w niektórych miejscach pojawiała się rdza i taka luźna farba. Więc, kupił, tą dubeltówkę cały zapas amunicji śrutowej, żeby ze śrutu tam strzelać i strącać tą także tutaj, ten, 3. oficer to był myśliwy i on dostał polecenie, żeby chodzić po ładowni i strzelać do rdzy. Także on ostukiwał ostukiwał rdzę z dubeltówki. Wypijesz 4 harde i możesz skończyć jak kapitan ze statku. No, to kurczę, to muszę, bo kiedyś bardzo lubiłem Warkę Strong. Warka Strong ma chyba jakieś 8, 9 bodajże. A właśnie, a propos Złote Lwy. Kiedyś byłem, w jakimś porcie, holenderskim i tam właśnie, czekając na taksówkę, byłem, w takiej knajpie, gdzie właśnie podawali, w przetłumaczeniu na polski właśnie, piwo Złoty Smok.
jakiś tam po holendersku to było coś tam Gulden, Dragon, coś tam. W każdym razie to było, e, Złoty Smok, piwo i ono miało chyba 12%, czyli to tak jak już wino. Faktem jest, że jak wypiliśmy tam, z kolegami po 3 piwa takie, no to już nas trochę nosiło. Tak, tak, trochę nas nosiło. Takie 3 kufle takie dosyć, no też chyba z półlitrowe to były. No tak, no to 1,5 litra jakby wina, jakbyśmy wypili, no to faktycznie to jest trochę. Czy jest pan na wyjeździe, czy z bazy? Tak, transmisja z bazy, tu już mówiłem wcześniej. Yy, Niestety nie mogę, teraz, wyjeżdżać, ponieważ, tak, raz, że święta będą i różne sprawy związane ze świętami, a dwa to, przystosowuję nowy rower do ciągnięcia przyczepy, który wymaga, no, dużych przeróbek, żeby można było ciągać przyczepę. To dobre. Jak trzeci oficer chodzi z klamką po statku, to nie dziwne, że kapitan zabarykadował się w kiblu i narobił. No nie, to był zupełnie inny statek. Tamten to był maluszek. Co skłoniło do takiego funkcjonowania obecnego? No i co skłoniło? No życie zawsze skłania życie, no. Przestałem pracować, no to trzeba było coś robić, żeby, no, funkcjonować jakoś, prawda? No. Ja, no nie wyobrażam sobie, żebym siedział tylko w domu przed telewizorem na kanapie i tam oglądał jakieś głupie seriale. No to dla mnie to byłoby bez sensu, no. A ten a tak niestety, no tutaj, bardzo negatywny przykład miałem mojego ojca. Otóż on jak przeszedł na emeryturę, to dosłownie 5 lat mu wystarczyło. To wcześniej był dosyć taki ruchliwy, bo tam jakiś ogródek, jakieś różne inne rzeczy, tak. Ze mną często wyjeżdżał na jakieś te, wędkarskie wyprawy. To tak przez 5 lat nic, totalnie nic nie robił. Siedział tylko i układał pasjanse do 3, 4 w nocy i po 5 latach zmarł. Kiedy zobaczymy nowy rower? No teraz, tutaj ta kamera jest, tutaj na laptopie wisi, bo, chciałbym od razu powiedzieć, że to jest ta sama kamera, co poprzednio taki ciemny obraz pokazywała, ale popracowałem nad nią, bo już w zasadzie miałem kupować nową kamerę, ale mówię: "No nie, jeszcze zobaczę, może ten". Niestety, nie dało się jej, podreperować w żaden sposób, z laptopa. Dopiero jak, zainstalowałem na laptopie taką aplikację do obsługi tej kamery, tak, oryginalną, dopiero z poziomu tej aplikacji, udało mi się rozjaśnić obraz i teraz jest, moim zdaniem perfekt, mimo że, to najsłabsze światło teraz mam włączone, bo, jak, w testach kamery tuż przed, tym, rozpoczęciem transmisji, włączyłem to duże światło, to było zbyt duże. Zaraz pokażę. Tutaj po prostu tu z tyłu to robi, kurczę, taki dużą poświatę, że tutaj niewiele wtedy było widać, tak? Także, to jest ta stara kamera i okazuje się, że jest całkiem dobra. I dlatego nie wyjdę z nią, bo tutaj jest ciężko, bo rower tu zaraz stoi za przyczepą, ale no, ciężko by było teraz. Czy transmisję będziemy obejrzeć później? Oczywiście, że tak. Tak, będzie można ją oglądać, bo ona będzie tam cały czas razem z tymi wszystkimi filmami. I tylko że no, wtedy już nie odpowiem na żadne pytanie, bo to już będzie po tym. Jaki gatunek książek lubi pan czytać?
książki, ostatnie powiedzmy 20 lat, tak, to mam taką fazę na, historię, ale to, nie takie książki fabularne, historyczne, tylko takie, no, o historii różnych państw i tak dalej. To czytam głównie, a jeżeli już, beletrystykę jakąś, to staram się jakąś taką bardziej ambitną, żeby nie tracić czasu na jakieś, gówniane historie, także, zwykle znaczy mam taką listę, największych, że tak powiem, bestsellerów, prozy światowej i sobie wybieram jakąś książkę, której jeszcze akurat nie czytałem z tych, właśnie największych dzieł, bo uważam, że jeżeli, czytać, to coś przyzwoitego, a nie jakiegoś początkującego pisarza, który tam dopiero zaczyna coś pisać i akurat, kolega napisał dobrą recenzję, którą tam na okładce później umieścił. Ale głównie lubię o historii. Tak jak tutaj mówiłem zresztą, na jakimś czacie, ta książka, którą ostatnio czytałem na tym wyjeździe, to była książka Juliusza Cezara o wojnie domowej. To jest jak, walczył z Pompejuszem o władzę, tak. Rower posiada odcięcia prędkości do 25. Tak, ten rower, który teraz zakupiłem, on, ma odcięcie, tylko że, bo te 25 na godzinę to mi absolutnie wystarcza. To jest taka dosyć spora prędkość jak na jazdę z przyczepą, tak? Tylko właśnie, przede wszystkim mi chodziło w tym nowym rowerze o moc. I teraz tak, stary rower miał moc rozłożoną na przednie koło i tylnie, ale właśnie przy tych podjazdach pod górę jest tak, że te przednie koło zwykle traci przyczepność i ta moc w przednim kole w zasadzie nie jest wykorzystana należycie, tak. Także teraz w tym tylnym kole będę miał moc taką jak poprzednio i w przednim, i w tylnim. Mniej więcej. Może nie tak całkiem dokładnie, może tam troszeczkę mniej. I moim zdaniem to będzie bardzo korzystne, ponieważ, ponieważ to koło tylnie zawsze ma, dobrą przyczepność. No, może chyba jak tam po jakimś tym, szutrze takim luźnym, taki właśnie jakieś te, grubsze kamyczki jak są, tak, grubsze, bo jak taki piasek to nie, ale takie, trochę grubsze kamyczki, no, to wtedy one tam, czasami potrafią, sprawić, że koło zabuksuje, ale to rzadko, więc, tu będzie eee, tu będzie teraz dużo lepiej. Co tam ma pytania? Nagrać filmik z przygotowania nowego roweru. Dobrze, chyba będę mógł to zrobić, bo rzeczywiście tutaj trochę to będzie, taki króciutki filmik może i zrobię. Dlaczego czas ucieka nam wraz z wiekiem? Ponieważ popadamy w konstancin. No tak, tak. Tutaj jest trochę prawdy w tym. Rzeczywiście, że tu prawdopodobnie chodzi o to, że czas niejako jakby szybciej upływa. Im starsi jesteśmy, tym szybciej nam to upływa. No, czytałem, różne tłumaczenia na ten temat. No to zbyt szeroki temat, żeby teraz tutaj rozwijać. I nagrać, jakie żarełko smaczne na Wigilię było. A, to takie nagram raczej jak będę robił tutaj w przyczepie. To jest właśnie ciekawe. To co to w kuchni to co to za problem zrobić w kuchni jakieś, dobre jedzenie. No żaden. Ma się, zestaw wszystki, cokolwiek się chce, to, można kupić czy z lodówki wyciągnąć, jak jest już na miejscu. Natomiast jak jest, tak jakby tutaj ograniczona przestrzeń, ograniczona ilość produktów i tak dalej, i robienie wtedy, to jest dopiero jakaś tam sztuka i to warto pokazywać, tak, coś
Czy wśród sprzętu do nagrywania wideo ma pan również kamerę sferyczną? Chodzi zapewne o taką, tą 108 o kącie, filmowania 180 stopni. Nie, bo uważam, że, takie kamery strasznie zniekształcają obraz. Tam wydaje mi się, że wtedy tak tego, raczej, niewiele będzie widać. Raczej raczej, nie tylko, że nie mam, ale raczej nie planuję zakupu. Właśnie nawet tutaj, chcę tutaj dokupić jeszcze drugą kamerę oprócz tej, co mam, ten GoPro, i szukam różnych. Sprawdzam parametry i czasami jak, patrzę jakaś, o tutaj ładnie tego, dużą baterię ma tego i już się napalam, patrzę, a tam kąt 170 stopni. No nie no, 170 to nie. Myślę, że taki maksymalny, jaki kąt kamera może mieć, to jakieś 150 stopni. To to najwięcej, bo inaczej to będą strasznie duże zniekształcenia. Przy tych 150 też będą, ale no, ale już nie takie mocne, tak? Może jakiś dron. No akurat tutaj, już używałem tego drona, którego zakupiłem, bo mam drona i tylko że na ostatniej tej wycieczce, chociaż miałem drona, była fatalna pogoda, no cały czas deszcz, także niestety, można zobaczyć z poprzednich wycieczek, używałem drona, tak? Także dron tak, jak najbardziej. Tutaj już od dawna myślałem o dronie, żeby filmować, bo niektóre sceny są idealne do sfilmowania z drona. Piotr Rzepka. Witaj Piotrze i Paweł Pol, mój najlepszy przyjaciel Paweł Pol. Powodzenia i wesołych świąt. Yy, jak spisuje się napęd przyczepy? Powiem, że nadspodziewanie dobrze, nadspodziewanie, już chyba gdzieś tutaj to mówiłem. Chodzi o co, że, yy, w tych, wielu miejscach, gdzie nieraz nie spodziewałbym się, że wyjadę, jak tutaj nad tego jeziora, tam gdzieś nad samym jeziorem byłem i tam tak mocno pod górę było, to obawiałem się, że nawet nie da rady, nawet ten napęd. To jednak dał radę, a teraz z tym rowerem, z którym teraz jestem, to nawet, pod większą górę da radę, tak? Ale jeszcze jedna sprawa, okazała się świetna, której wcześniej, no, nie przypuszczałem, że będzie, to, mianowicie niska energochłonność tego napędu. Chodzi o to, że te baterie, bo mam dwie, 20-amperogodzinne baterie. Każde koło ma, akumulator 20-amperogodzinny, także dosyć spory. Mm, ale właśnie on się bardzo mało wyczerpuje, bardzo mało. Faktem jest, że one, no, cały czas te koła nie pracują, tylko jak na przykład większa górka, czy jakiś piach jest, czy tego, ale dzięki temu, że właśnie tak, z rzadka tylko pracują, to ja nie muszę na przykład codziennie ich ładować, tak? Mogę co drugi, co trzeci dzień nawet naładować i też będzie okej, tak? Także, myślę, że ten napęd, okazał się nadspodziewanie dobry. Nie spodziewałem się, że aż tak dobry będzie i jestem bardzo zadowolony z niego. Beaty nie ma, bo liczyła na kąpiel. No tak, rzeczywiście, tutaj trudno byłoby się wykąpać. No, przykro mi, ale obiecuję, że jak już wyjadę na jakąś wycieczkę, to no nie wiem, teraz zimą to tak codziennie nie będę się kąpał, ale latem na pewno codziennie będę się kąpał. A w tej wycieczce dookoła Polski, no to nie wiem, to może na 2 razy dziennie będę się kąpał, specjalnie dla pań. Kupię jakieś takie slipki, takie, te stringi nawet, żeby zadowolić panie. A może i co po niektórych panów też. Panie Januszu, dziękuję za życzenia i również przyjemnego spędzenia, okresu świątecznego i w nadchodzącym roku samych sukcesów.
Nie odzyskuję, tutaj pytanie od MRK, nie odzyskuję energii kinetycznej z przyczepy roweru, chociaż tutaj, eee, Paweł Pol, właśnie ten widz, jeden z widzów pokazał mi, że w swoim rowerze ma coś takiego. No, muszę nad tym pomyśleć, czy tutaj dałoby się, aczkolwiek to wydaje mi się bardzo skomplikowane, technicznie. Nie wiem, może jednak jakoś dam radę to zrobić. Kurczę, nagrzewa się tutaj teraz przyczepa, bo zamknięte wszystko. Odkręciłem bardziej tutaj wentylator, bo był odkręcony, no wiadomo, no przecież tutaj od razu ten. A teraz krótka przerwa. Niech pan coś wypije, ugotuje. Nawet myślałem o czymś takim, żeby właśnie siąść z drugiej strony i tam coś pogotować, bo właśnie chciałem tu pokazać też, że teraz zakupiłem no, znaczy nowy to tylko czajnik w zasadzie. Gary jeszcze takie. Zakupiłem talerze, te, no, tytanowe, oczywiście made in China. Czajnik też taki leciutki, tytanowy, bo tamten był dosyć ciężki, ale też wróciłem do tych garnków z tej, no, ze stali nierdzewnej, które miałem na początku. Na początku one tam mi przypalały różne rzeczy, więc kupiłem te z takimi grubymi dnami, ale teraz e, zakupiłem coś takiego, podkładkę i przetestuję to, tak, żeby zobaczyć, czy na tej podkładce, jak na gazie będę gotował, czy wtedy tak bardziej równomiernie się rozłoży to ciepło. I jak garnek położę ten właśnie z tej cienkiej, nierdzewnej blachy, czy to nie pomoże w takim nieprzypalaniu tych potraw, nie? No ale to na pierwszej wycieczce zrobię i wtedy będę wiedział, czy to zda egzamin, czy jednak to musi być taka gruba, ciężka patelnia, żeby dobrze smażyć. Olsztyn życzy zdrowych cech. No, również pozdrawiam Olsztyn, Alsztajn. O, godzinka minęła. Dobrze, muszę tutaj kontrolować czas, żeby znów nie siedzieć tutaj prawie do północy jak ostatnio. Myślę, że do 22, jak tu trochę pogadam, to będzie ok. To będziemy zadowoleni wszyscy. Ja, że z wami trochę porozmawiałem i wy, że coś tam dowiedzieliście się o moich planach i co tutaj robię, bo wyglądało pewnie jakbym umarł. No. W czasach gazowych używałem, powinno pomóc. No właśnie, dzięki za wesołych świąt również. No właśnie, tak mi się zdaje, że po prostu te przypalanie wynikało z tego, że całe ciepło było zogniskowane na okręgu tylko jednym, tak? Nie rozchodziło się po całej. Tu właśnie te wszystkie o grubych dnach te naczynia mają to do siebie, że to ciepło się tutaj może daje punktowo, ale u góry już bardziej się rozchodzi na większą powierzchnię, nie jest tak punktowo, więc mam nadzieję, że to pomoże. Mam nadzieję, aczkolwiek no, mogą być niespodzianki, ale no, jestem przygotowany na niespodzianki. Także myślę, że do czasu. Czy live'y zwiększają panu zasięgi zapewne? Chyba nie. Nie, te live'y to raczej takie te są. Yy, Raczej zbyt dużo tych nie mają tych obejrzeń. Filmy mają dużo więcej wyświetleń, także chyba nie, ale
myślę, że są dobre jako kontakt z widzami, bo, jak tutaj są jakieś te premiery i jest taki czat na żywo, tak, to jest wiele pytań, które są takie, dosyć obszerne, odpowiedzi są obszerne, gdzie, no, musiałbym, pół filmu pisać odpowiedź, tak? A jeżeli, ktoś zapyta, no to wtedy mogę odpowiedzieć, znaczy pełną odpowiedź dać, bo to, w kilka minut, powiem tyle, co, musiałbym pisać przez 15 minut, tak? Stringi zwiększają zasięgi. No, spodziewam się. No, tylko muszę jakieś kupić sobie, bo generalnie nie używam, no, ale kurczę, jak panie potrzebują, no to trzeba będzie nabyć. Ile kilometrów najdalej był pan z przyczepą za domem? Bo ja wiem, ile, nie wiem, może ze 200, ale to nie z tą, z tą poprzednią. Tą poprzednią, ja cały czas mówię, że z tą poprzednią jeździłem już daleko, bo byłem pewny. Tam już wszystko było tak dograne, że tam nie miało prawa się nic zepsuć. I jak tutaj, ten, mm, czasami informuje mnie, kupiec tej przyczepy, dalej się sprawia dobrze i nie ma z nią żadnych problemów. Także, jak już dograłem nią i wiedziałem, że wszystko będzie okej, no to jeździłem już wtedy dalej. Z tą właśnie i teraz jeszcze tylko, już prawie że dobrze jest. W zasadzie oprócz tego zawieszenia kół, które, no, na upartego mogłoby być, tak? Mogło być takie, jak jest teraz, że nie tego, ale no chcę je poprawić i jak już to zrobię, no to wtedy rzeczywiście, jak będę pewny, że tutaj nic nie pierdnie po drodze, to puszczam się gdzieś tam w dalsze rejony. Czy nie drętwieją panu nogi i kręgosłup w przyczepie? Bo jednak wstać nie można. Wstać można, ale o tak, tylko że muszę się pochylić, tak? Nogi mam teraz proste, więc mogę wstać, a nogi nie drętwieją. Nie, raczej, ja sobie tak przykładam, czasami wyżej daję, czasami niżej, tego. Tutaj po tej stronie to raczej tak całkiem wygodnie nie mogę się oprzeć, tak? Ale tam, gdzie drzwi są, to ja sobie tam układam poduszkę, kawałek materaca i tam naprawdę komfortowo się siedzi, tak? Dlatego najczęściej tam siedzę, jeżeli tak dłużej chcę posiedzieć, nie? Bo tutaj tak jak teraz tam jak na przykład coś czytam i to po tamtej stronie, bo tam jest rzeczywiście wygodnie i nie, ja raczej nic nie drętwieję, nie sztywnieję. Ile może ważyć pańska przyczepka? No właśnie, tutaj tak właśnie myślę, że jak, zrobię ten hak na tym nowym rowerze, to żeby go wypróbować tu dookoła gdzieś, przy domu, to zaciągnę gdzieś przyczepę pod jakieś drzewo, może inne miejsce, nie wiem, żeby ją zważyć w końcu, bo kurczę już, tyle razy się przymierzałem właśnie na tej, ostatniej nie na ostatniej, na przedostatniej wycieczce. Wtedy co tak awaryjnie, wracałem, do domu, to nawet miałem wagę i pasy, że właśnie po to, żeby ją zważyć i tam wyjeżdżając z tego miejsca dopiero zauważyłem, że tam było idealne miejsce na ważenie, bo takie drzewo pochyłe było, na którym właśnie mogłem zahaczyć tą wagę i podnieść przyczepę i tam ją zważyć, bo też mnie ciekawi, ile ona waży, bo pytań mam wiele, a zawsze tak mówię: „A, chyba tyle, chyba tyle”. Yy, 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 Stare GS-y na trasie może mają wagi. Tak, ale to przeważnie,
one nie są tak czynne, no czasami jak jest skup zboża, to może są czynne. Tak, tak. Czy myślał pan o dwujęzycznych tytułach filmów? Zauważyłem, że jeden anglojęzyczny tytuł dał aż tam coś 900 000 prawie odsłon. Tak, mm, tu chodzi o to, że ja teraz jak tłumaczę te filmy, jak wpisuję ręcznie wszystkie te napisy i tak dalej, to o ile tytuł na tym pierwszym obrazie to jest tylko po polsku, ale tytuł już, pod spodem, który wyświetla się na przykład Niemcowi, jest po niemiecku. Jeżeli to jest Hindus, to w języku hindi ma napis, tak? Także, samej tej planszy z tytułu nie tłuma nie tłumaczy ten program, tak, ten YouTube, ale już, pod spodem tytuł, czy jak się szuka, to oni mają w swoich językach wszystkie tytuły, także, to już jest, że tak powiem, załatwione. Wagi są, tutaj mnie jeden nawet namawiał, żeby jechać gdzieś na skup złomu i o właśnie tutaj, nie lepiej na złomie zważyć, właśnie Wojtas napisał. Tak, tak, na skupach złomu, tylko ja tutaj nie wiem, gdzie tutaj jest skup złomu, prawdę mówiąc, to gdzieś chyba daleko. Faktem jest, że, tu niedaleko z kolei, no niedaleko, z 10 kilometrów. 10 kilometrów ode mnie jest, no więcej może 15. Jest, wysypisko śmieci. Tam kiedyś, autem, wywoziłem śmieci, bo, każdy mieszkaniec Gdyni ma tam 450 kilo może wywieźć na to wysypisko, a ja miałem kupę, po robieniu ocieplenia elewacji, miałem kupę styropianu, który jest bardzo drogi w utylizacji. Jak się, chce, gdzieś, zapłacić, żeby ktoś zabrał, to straszne pieniądze kosztuje. Więc mówię: „Kurczę, na wysypisko pojadę i tam jest właśnie waga. I tam tylko że nie wiem, czy tam by mi zważyli, bo tam jest duży ruch. Tam cały czas te ciężarówki, samochody jeżdżą i takimi pierdołami mogą nie chcieć się zająć. Podróże z rowerem czy mają tę cenę, żeby objechać większość miejsc nie wolno samochodem czy nawet motocyklem, jest zakaz wjazdu. No tak, tak, właśnie mi o to chodzi, bo tutaj mi cały czas radzą: „A, bo to skuter, bo to tego”. No tak, ale na większości dróg leśnych skuterami czy nawet, motorowerami nie wolno jeździć, także to musi być rower. A teraz, żeby rower, mógł jeździć po drogach, tak, to też, nie może mieć, zbyt, dużego silnika tego elektrycznego, bo, o ile do tej pory udawało mi się z 2 silnikami, tak, że jeździłem i nie było kontroli, tak teraz te kontrole, a zwłaszcza sądzę, że wiosną się tu zaczną, kontrole na drogach, zwłaszcza w miastach, bo tam może dalej to tym, poza miastami to nie, ale w miastach nasilą się kontrole rowerów elektrycznych. Jestem o tym przekonany. Dlatego też, nabyłem ten nowy rower, który, spełnia wszelkie wymogi. Ma silny silnik, ale to jest tak zwana moc maksymalna, bo ta moc, stała jest ograniczona. Stała musi być nie większa niż 250 watów. Natomiast ten moc maksymalną ma teraz po tym, update'cie tego software'u, znaczy no, uaktualnieniu programu, to ma maksymalną moc 780 watów, także to już jest sporo, tak. Mm, to jest to jest w zasadzie jeden koń mechaniczny, tak, bo 750 watów to jest czy 760 jakoś tak. To jest jeden koń mechaniczny, także to już nieźle.
Czy przyjedzie pan na Podkarpacie? No właśnie o to chodzi, że w tym, rajdzie dookoła Polski, no, będę musiał po prostu, no. No jak nie? Z tym, że, oczywiście ja, nie będę, że tak powiem, wspinał się po górach, tak, tylko wybiorę sobie trasę z takimi najmniejszymi tymi pochyłościami, ale też jak najbliżej granicy, tak, no, wiadomo, że nie będę jechał tam po granicy samej, prawda, no, ale tak w odległości tam około 50 kilometrów, powiedzmy. Także, gdzieś tak ta trasa powinna wyglądać, że czasami będę się zbliżył do granicy, czasami gdzieś dalej, ale tak powiedzmy około w tym pasie gdzieś tak 50-60 kilometrów od granicy powinienem się poruszać. Także ten ale skuter można na bagażnik dachowy. No tak, tak, bagażnik dachowy, no tak, ale wtedy zasłonię sobie panele fotowoltaiczne. Krzysztof Mrowiecki pisze 736 W. Rozumiem, że to chodzi o, 1 koń mechaniczny, tak? Mi się zdawało, że gdzieś tak 750. No to ten. Eee, Skup złomu w drugim mieście to idealny cel na tripa. No tak, tak, no taki właśnie ten. Być może właśnie jak będę chciał ten zrobić, yy, ten test haka założonego, to znaczy tego bagażnika i haka na tym nowym rowerze, no to faktycznie może się tam udam. Także ten. Ile czasu, na podróż dookoła Polski? No, myślę, że to około 3 miesięcy, ale wydaje mi się, że, fajny tytuł, serii takiej, mówiącej o podróży dookoła Polski byłby w 80 dni dookoła Polski, tak, tak trawestując trochę, tytuł, powieści Verna, tak. Więc, myślę, że może będę się spinał tak, żeby w 80 dni to zrobić i wtedy, no tak, będzie tak, pasowało tytuł będzie pasował. No, ale to też prawie 3 miesiące. Także, chodziło właśnie o to, żeby to zrobić, w tym okresie, kiedy słońce jest najwyżej, czyli powiedzmy wyjechać, no, powiedzmy w ostatnim tygodniu, no, może miesiąc przed, tym najwyższym najwyższym położeniem słońca, na niebie, czyli pod koniec maja, no, może w połowie maja. No i gdzieś właśnie w połowie sierpnia wrócić, tak. Tak orientacyjnie, patrzyłem na tą podróż. Wychodzi mi gdzieś około 3000 kilometrów. Także yy, to by wychodziło ze 40 chyba kilometrów dziennie, tak? Więc nie tak dużo, nie tak dużo. 40 to jest bajka, no. Teraz, przy napędzie przyczepy, to ja sądzę, że dziennie, bym robił raczej 60 po dobrych drogach, po dobrych, po kiepskich gorzej. Ale też muszę, brać pod uwagę, że, niektóre dni będę musiał pauzować, bo pogoda kiepska na przykład. Także, jest to wykonalne, jest to wykonalne. A gdyby skonstruował pan tratwę i chciał nią popływać po rzekach, to trzeba mieć jakieś zezwolenie. Mm, nie, nie trzeba. Yy, Takie łódki teraz nie pamiętam dokładnie tych przepisów, ale wydaje mi się, że do 7 metrów długości i do mocy silnika też chyba 7 koni czy coś takiego, tak. To, nie wymagane są żadne papiery.
Jest pan wielki. No nie, 1,82 m tylko. A, do 7,5 metra. O proszę, ktoś podpowiada. No, bardzo dobrze, tak, tak. No to tak, właśnie, chyba tak, chyba to racja jest. 7,5 metra i chyba 7 koni bodajże, silnik, no nie? A powierzchnia żagli, jeżeli to jest żaglówka, to nie wiem, 15 metrów chyba, może 20. Nie pamiętam tych przepisów. Kiedyś w tym siedziałem głębiej, teraz już raczej eee, nie nie kojarzę za mocno. Do 10 kW. Uuu, to chyba trochę chyba, za dużo, coś mi się wydaje, bo ja nie byłbym taki pewny. Tym 10 kilowatów to jest, kurczę, 15 koni gdzieś około. Hmm, to byłoby nieźle. Prawdę mówiąc, to nawet to praktycznie 10 kilowatów to jest spora moc. Taka łódka 7,5 metra spokojnie, kurczę, płynie niemalże w każdych warunkach, z taką mocą. Kurde, muszę to sprawdzić, bo może zamiast budować, tej nowej przyczepy, wybuduję taką łódź. Kurczę, 10 kilowatów z tego. Faktem jest, że ja mogę, tylko muszę zrobić, bazując na moim na, moim dyplomie kapitana żeglugi wielkiej, mogę sobie zrobić, tego sternika morskiego, jachtowego sternika morskiego bez egzaminów, tylko, muszę 200 godzin, mieć, stażu na takich jednostkach, no, turystycznych, tak. Może to być jacht żaglowy, może być motorowy, ale to musi być udokumentowane 200 godzin, żeby otrzymać, bez egzaminu ten patent sternika jachtowego, który upoważnia w zasadzie do, żeglugi anywhere, tak, czyli po całym świecie wtedy. Mogę dowodzić, jachtem do 18 metrów długości, tak, niezależnie od mocy silnika, tego jachtu czy powierzchni żagli. Także to już są spore uprawnienia, ale nawet myślałem, no tylko, jakoś tego nigdy w tym, roku jakoś nie chciałem to zrobić, ale nie miałem czasu, żeby się wyrwać na jakiś taki dwutygodniowy rejs jachtem, żeby zrobić se te 200 godzin stażu. Z tej przyczepy niech pan zrobi tratwę, tron kapitański już jest. No tutaj ja myślałem nawet, właśnie o czymś takim, że, można by, tutaj tą przyczepę zaadoptować jako nadbudówkę do tego, do takiej małej łódki. Właśnie zrobić tak, że tam byłby dziób, tak, z przodu. Tutaj, z tyłu jeszcze dobudować niejako taką, no, e, taką trochę wyższą nadbudówkę jako sterówkę, tak, jako tam, że tam był ster i i tam dalej jeszcze rufa i to rzeczywiście, zmieściłoby się, tak patrzyłem, zmieściłoby się, minimalnie to na 5-metrowej łódce, ale na 7-metrowej to już można się pokusić o jakąś tam, trochę większą tą, sterówkę, zrobić i wtedy faktycznie byłoby, dosyć fajne pływanie po rzekach. No bo już tak raczej po morzach to bym się obawiał, bo wiemy, co to morze jest, co jest na morzu, nie? Także to pewnie Gruß aus Deutschland. Danke schön. Czy myślał pan o podniebnych paralotnią? Nie, absolutnie. Uważam, że człowiek, o ile po lądzie może chodzić, o ile w wodzie może pływać, to w powietrzu fruwać nie może. To jest nienaturalne. Nie, absolutnie. Nic takiego. Zapewne będzie pan przejeżdżał przez Cieszyn.
Prawdopodobnie, aczkolwiek, chodzi zapewne o ten Cieszyn tam, eee, no, ten taki najbardziej znany, tak, w okolicach granicy, na granicy czeskiej. Tak, tak, tam pewnie tak. Mm, paleta drewniana i 4 drony z temu. No tak, tak, żeby latać, rozumiem. No, faktycznie już takie ciężkie drony, mm, może i by uniosły. Możemy się umówić na staż na moim jachcie. Jest morski, mam kapitańskie uprawnienia. O, proszę, kurde, zaraz mi się rozwiąże problem, kurczę, ze stażem. No to będę musiał rzeczywiście bo, co ciekawe, tu nawet tutaj z jednym człowiekiem z Gdyni już, nawet, rozmawiałem. On też ma jacht, tylko nie wiem, czy ma kapitańskie uprawnienia, bo już nie tego. Tutaj, sprzedawałem mu jedną rzecz i tak oczywiście podczas sprzedaży zaczęliśmy tam gadać o różnych rzeczach, no i między innymi o tym, że on ma jacht i tam czasami potrzebuje załogi. Ja mówię: „Jak najbardziej, nie ma problemu, czasami przecież mogę wyskoczyć”. Tylko że wiadomo, teraz zima to tak, ludzie niechętnie żeglują. Aczkolwiek właśnie myślałem o takim właśnie wyjeździe, na rejs stażowy. Są gdzieś tam na Morzu Śródziemnym jachty. Żeby tam pojechać i tam se zrobić. Ale jak granicą, to musi być Zgorzelec albo Bogatynia. Hmm, ale tam straszne dziury macie pokopane w tej Bogatyni. Kurczę, przecież tam jak wpadnę w taką dziurę, to nie wyjadę z nim mimo tych silników mocnych, no. Także myślałem właśnie, żeby w styczniu wyjechać na ale znów mi się pokaszaniły plany. Nawet tutaj sobie, zaznaczyłem jedno ogłoszenie takie, z tymi rejsami stażowymi na Morzu Śródziemnym. Co prawda, ludziom się zdaje tak, że Morze Śródziemne, super, kurczę, zimą to co tam, trochę chłodniejsze. No nie, tam są, takie nieraz sztormy, że, przypominają bardziej Atlantyk niż na przykład Bałtyk, tak. Także Morze Śródziemne zimą nie jest przyjemne. Nie, absolutnie. Co byś zmienił tak już, w swojej przyczepie? Generalnie to tutaj niewiele bym zmienił. Tak jak mówiłem, już ten, prysznic okazał się raczej zbędny. Niepotrzebnie go zrobiłem. Teraz, z tym, że tam wychodzi też, bym to zlikwidował, tylko tam wychodzi rura wlewowa do zbiornika wody, no bo ona musi być wysoko, żeby się tam nie przelewało. Tu niżej nigdzie nie ma miejsca. Więc, trudno mi to tam likwidować, więc tam zostanie to wszystko. To takie że tak powiem, niepotrzebne jest czy nie działa, a tak to chyba wszystko jest okej. No lodówkę muszę tylko zrobić. Na lato, na ten musi być lodówka zrobiona, bo już właśnie w maju zaczynają się takie te temperatury, gdzie lodówka musi działać. Także, teraz jeszcze mam czas, żeby się tym zająć, znaczy, żeby tym się nie zajmować teraz, mogę się nie zajmować, ale już, tak w kwietniu będę musiał to zrobić niestety. Roztocze niech pan zahaczy. No pewnie, kurczę, Roztocze to jest jeden z, bardziej takich, kurczę, jak to polskie słowo mi uciekło. Takich ładnych krajobrazowo regionów, kurczę, no jakbym tam Roztocze, tutaj także oczywiście, że tak. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się, w Gdyni, w moim domu w garażu. Przyczepa stoi w garażu. Czy przeżył pan na stanął taki sztorm, że myślał, że to koniec?
No to może, będzie następna opowieść. Co prawda, mm, niedokładnie, bo ja już o tym mówiłem, jak, kiedyś, przepływaliśmy przez Atlantyk statkiem i zatrzymały się maszyny w bardzo dużym sztormie. W tym miejscu, gdzie my byliśmy, fale były wysokości 11-12 metrów około, tak? 11 przedział między 11 a 12 to nie była nasza ocena, tylko to było mierzone przez satelitę, więc satelita mierzy bardzo dokładnie. I i jak tam, wtedy ten silnik się zatrzymał i zaczęło nami rzucać, tak, po 50-60 stopni przechyły, tak, z burty na burtę, a to statek, nie jacht, tak. Na jachcie 50 stopni to żaden przechył, to nie ma problemu, ale na statku to już jest problem, tak. To wtedy ja byłem na mostku i jak ten statek się przechylał w stronę fali, to tą falę widziałem nad tym, nad mostkiem, tak. Ta fala nadchodząca była powyżej mostka. Oczywiście to był takie względna wysokość, bo statek był przechylony, ale tak był przechylony, ja patrzę, no kurczę, no przykryje nas ta fala i koniec, nie? I ten i wtedy rzeczywiście, no byłem przekonany, prawdę mówiąc, ja byłem przekonany, że to koniec. Tutaj się nie uda nic zrobić. Nie, no absolutnie. Tutaj, nie opowiadałem, powiedzmy pewnej części, tej przygody. Wtedy nie opowiadałem, no teraz mogę opowiedzieć, że, rzucało tam nami na gdzieś 30-40 minut, tak. Ten silnik nie nie mógł być uruchomiony. No, tam po prostu, ze względu na, duże zmiany obciążenia, bo raz śruba była w powietrzu, raz głęboko zanurzona, więc automat, zatrzymał silnik. To automat zatrzymał silnik, nie żadna, tam, no, awaria. No jak nas tak rzucało z burty na burtek i ja już, widziałem, że każda fala to, może być przewrotka, a to był dosłownie środek Atlantyku. Tam nikt absolutnie by nie przyszedł nam z pomocą. Nie, to nie było niemożliwe. Nawet jakby statek był w pobliżu, nie dałby rady, nie dałby rady. Nie. I ja o tym wiedziałem, więc, prawdę mówiąc, to żegnałem się z życiem. No i ja byłem tam, marynarzem, trzymałem się steru, tam stałem za sterem, trzymałem się tego steru jak tylko mogłem, żeby nie polecieć gdzieś w jedną czy w drugą stronę. Kapitan z pierwszym oficerem, bo to było nad ranem o 6:30, p z przodu mostka, byli, wczepieni w w relingi, które szły wzdłuż szyb przednich. No i przyszedł jeszcze, na mostek, bo mieszkał za blisko. Przyszedł na mostek tak po 5, po gdzieś 10, 15 minutach przyszedł ten radiooficer i chyba jeszcze ktoś, nie pamiętam już kto to przyszedł. Chyba mechanik, ale chyba już 4. mechanik, bo 3. mechanik był, 1., 2., 3. mechanik byli na tym, na dole w siłowni, próbowali uruchomić tą maszynę. A ja, to był chyba 4. mechanik. I te i przy i oni, byli z kolei wczepieni w takie relingi przy, takich panelach, wyświetlaczy tam różnych urządzeń, tak. No i właśnie ja jako mm, ten radiooficer przyszedł na ten mostek, tak się obejrzałem i spojrzałem na niego i ludzie, no nigdy nie widziałem wcześniej ani później człowieka, który miał tak szeroko otwarte oczy. No takie miał. Tak 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 wielkie miał oczy, no nie wiem, jak żaba, kurczę, no dosłownie niesamowite to był widok, nie? Ale dalej jeszcze.
Jak już, silnik został uruchomiony, to, mm, no, ustawił się na kursie odpowiednim. Kiedy odpowiednio się do fal płynie, to tak nie rzuca dużo. Oczywiście rzuca tam po 30 stopni, ale no nie po 60, tak? I daje się żyć, że tak powiem. No i jak już ruszyliśmy, już się uspokoiło wszystko, no wiadomo, stres wielki, no wszyscy przeżyliśmy ten stres. Także i ktoś tam z tej grupy właśnie tych ludzi, którzy tam wtedy byli na mostku, powiedział jakiś żart i to takie, nie wiem, czy nawet bardzo śmieszny, bo później wydawało mi się, że taki ale wszyscy tak odreagowali gwałtownym śmiechem, takim, no, y, zbyt jakby gwałtownym, tak? Nie takim naturalnym bardzo. No i ale no chwilę pośmialiśmy się i uspokoiliśmy się. To jest taka normalna reakcja na takie odreagowanie stresu, tak? Wszyscy się uspokoiliśmy, oprócz tego radiooficera. On się dalej śmiał. I tak powoli, powoli wszyscy patrzymy na niego, patrzymy, a on się śmieje, nie potrafił po prostu gość przestać. Nie mógł przestać się śmiać. Śmiał się, śmiał i widział to, że wszyscy na niego patrzą i zaczynają wątpić, yy, czy jest przy zdrowych zmysłach. I on nawet próbował rękoma zasłonić się, żeby przestać przerwać ten śmiech, tak? Ale nie dał rady, dalej się śmiał. Ja już myślałem, mówię: „Kurczę, chyba kaftan bezpieczeństwa trzeba", bo normalnie, chłopa straciliśmy tego radiooficera, ale no jakoś tam po paru minutach w końcu się opanował chłop i ym, o oddechnęliśmy z ulgą, że kurczę, nie trzeba go tutaj czymś szprycować, ale rzeczywiście, to widać było, jaki to był duży stres, tak. Zachodnie wybrzeże Portugalii, zwłaszcza fale w pobliżu San Nazar, znaczy San Nazar, bo San Nazar to Francja, oczywiście. Tak, tak, no tam, wszyscy surferzy jeżdżą tam na no tak, ale to są fale przybojowe. W jakim wieku są dzieci, skoro pan wspomniał? Dorosłe. Dzieci są dorosłe, mają swoje życie. Należałem do jachtklubu w Gdyni na składzie Kościuszki, tam zdobyłem uprawnienia żeglarskie. Pływałem na jachcie Rodło. O, Rodło to był nawet taki statek w PŻM-ie, nazywał się Rodło, ale to już chyba po tym, jak skończyłem współpracę z PŻM-iem. Nie pływa się statkami po przyboju. No nie, nie, aczkolwiek niektóre porty są takie, gdzie tam trochę tej fali przybojowej jest. Jest na przykład taki, nieduży port, na granicy Hiszpanii i Francji, nazywa się Pasajes i tam się wpływa dosłownie pomiędzy skałami. Tak, z dalszej odległości nawet nie widać, że tam port jest. Wygląda, że tam wysoka skała jest i tam nagle po jakimś takim zwrocie widać, że szczelina jest między skałami i pomiędzy tymi skałami się wpływa. Nawet mam tutaj gdzieś, filmik nagrany z tego portu, chyba z wyjścia z portu nagrałem. Jak wygląda sylwester na statku? Można pić alkohol? Nie, na statkach teraz generalnie nie wolno pić ani kropli. W zasadzie chyba, no nie, może nie wszystkim. Prawie nikomu, prawie, tak? Oczywiście, no to samo jest co z kierowcami. Też nie nie można pić, a piją, tak? I niektórzy co prawda zostają na tym przyłapani, ale myślę, że spora część nie. No, to samo się tyczy marynarzy na statku.
rekiny, orki pan widział. No nie, no oczywiście, no przecież te takie zwierzęta, jak się odpowiednio długo pracuje na morzu, to trudno, żeby nie zobaczyć, tak? Eee, Pingwinów nie widziałem, o, z takich tych. To tak, w tamtych okolicach nie, w okolicach Antarktydy nie byłem. Pingwinów nie widziałem, ale jakieś białe niedźwiedzie, jakieś te, eee, wilki polarne, no różne takie stworzenia, lisy polarne też widziałem. Tam w Kanadzie, jak się, pływa do, Zatoki Hudsona, tam, kiedyś byłem, tam, ten sezon żeglugowy jest bardzo krótki, tam chyba w maju dobrze można zacząć, a już chyba, we wrześniu się kończy sezon, bo tam zamarza szybko wszystko. I tam taki jest, mały porcik, na końcu tej Zatoki Hudsona, Port Churchill, to tam to tam byłem. Przeżycia paranormalne. No nie, nie. Ja, jestem takim realistą skrajnym, tak. Dla mnie, żadne zjawiska nie są paranormalne. Zawsze, mm, staram się albo najczęściej znajduję wytłumaczenie wszelkich zjawisk, więc robił pan WSM w Gdyni? Nie robiłem WSM. Ja jestem, absolwentem liceum morskiego i po tym liceum morskim, potem, uczęszczałem na takie kursy, na, różne szczeble, że tak powiem, oficerstwa. Taki podstawowy, potem taki wyższy i potem ten najwyższy, tak. Także eee, jestem takim, no, jakby to powiedzieć, oficerem bez wyższej szkoły, no. I takich oficerów jest całkiem sporo, całkiem sporo. Czy ogląda pan kanał Jasnowidza? O, no nie, takich, generalnie raczej nie raczej, nie interesuję się takimi zjawiskami paranormalnymi, absolutnie. I wydaje mi się, znaczy, ja, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że nie nie chcę powiedzieć, że tego nie ma, tak, ale jeżeli nie ma żadnych dowodów na cokolwiek, tak, to nie zajmuję się tym, bo po co? Może są, może nie, ale po co się tym zajmować? Skoro nie ma absolutnie żadnych, takich pewnych dowodów na to. Tak jak z Bogiem. Może jest, może nie ma. Ja nie mówię, że jest czy nie ma, tylko nie zajmuję się tym, bo nie ma żadnych dowodów. Jakie są pana ulubione kanały na YouTubie? Hmm, bo ja wiem, trochę tam oglądam tych, oczywiście staram się, różne podglądać, co robią, koledzy, budowniczowie tych przyczep, różnych, przyczep lub pojazdów też, bo są takie nawet, pojazdy kempingowe robione. Głównie to. Lubię też, pooglądać jakieś takie rozrywkowe kanały, jakieś stand-upy, jakieś tam kabarety, tak żeby się trochę rozerwać czasami. Ale ale przeważnie, niestety, dużo, tak, muszę powiedzieć, że dużo czasu spędzam, przy komputerze, ale to jest, wszystko albo wyszukiwanie różnych rzeczy, takich, nie tylko tych, co potrzebuję do przyczepy czy do roweru,
ale może głównie to, ale też takie do tego, do różnych, tych do domu coś czy potrzeba, czy ten, ubrania, czy jakieś inne rzeczy, to właśnie jestem taki, że żeby coś kupić, to muszę zobaczyć, nie wiem, dziesiątki różnych wersji, różnych, sklepów, żeby zdecydować się na jedno, tak? Nie jestem taki, że a jak majtki potrzebuję, dobra, klik, klik, o, tu są jakieś majtki, dobra, biorę. Nie, ja tam pół dnia potrafię spędzić, żeby kupić jakieś gówniane majtki, nie? Także niestety to właśnie też, sporo czasu przy komputerze mi zajmuje. No i czasami właśnie jak tutaj, szukam czegoś, do wyposażenia przyczepy, czy tak jak teraz właśnie do zrobienia tych tego bagażnika, to czasami nawet nie wiem dokładnie czego szukam, tylko tak, patrzę po różnych tych, żeby a może coś znajdę, a może coś ciekawego zobaczę i tak szukam, więc czy statek widmo? Nie, nie. Nie. Są różne co pan myśli o katastrofie z perspektywy katastrofie Hebeliusza z perspektywy marynarza? No ja już tu mówiłem w jednym tym odcinku, tak, że ja nie mogę nic myśleć na ten temat, tak. Zresztą to też ostatnia ta, izba morska też tak stwierdziła, tak, że po prostu jest za mały brak faktów, takich pewnych i sprawdzonych, aby cokolwiek stwierdzić. Oczywiście, są przypuszczenia, tak, i to powiedzmy graniczące z pewnością. Pewne przypuszczenia są, ale, mówię, że to jest tak, że jeżeli im bardziej człowiek się zna nad czymś, tym trudniej jest, dać prostą odpowiedź na jakieś pytanie, tak? Yy, Właśnie jak nieraz tak widzę, jak fachowiec jak się wypowiada, jeżeli powiedzmy prawnik na jakiś tam, sądowy przypadek i jak on mówi: to jest tak i tak i tak", nie, tak bardzo prosto, no to ja już, podejrzewam, że on jest kiepskim prawnikiem, tak, bo zwykle, te sprawy nie są takie proste. Znaczy żadna sprawa, no. Tutaj często, wtedy podaję taki przykład, tak. Przykład, jak wiedza wpływa na, na odpowiedź, tak. Że im mniejsza wiedza, tym, łatwiej odpowiedzieć. Jest takie pytanie: jeżeli oko ludzkie ma rozdzielczość 1 sekundy kątowej, tak, to z jakiej odległości zobaczymy białą kulę o średnicy 1 metra? Z jakiej największej odległości? No i oczywiście, człowiek, który ma, mm, małą wiedzę, szybko obliczy to, tak? Zwykle na podstawie tego, trygonometrii, tak? To nie ma problemu z obliczeniem tego. Tymczasem, wtedy, yy, te ten zadający pytanie, mówi: „A skąd wiesz, jakie tło jest? Jeżeli ta biała kula będzie na białym tle, to nie zobaczysz jej nawet ze 100 metrów, tak? A później jeszcze, a może, nie ma światła? Skąd wiesz, czy jest światło, czy nie ma? A jak nie ma światła, to być może ta kula jest oświetlona. A jak jest oświetlona, to jaką mocą, tak? Jaką moc ma to źródło światła, które ją oświetla.
A jeżeli to wiemy, no to z kolei musimy znać, albedo, tej kuli, jak mocno ona odbija te światło, tak? A jeszcze musimy znać przejrzystość, powietrza między tym, bo jeżeli burza piaskowa przechodzi, to nawet z 5 metrów jej nie zobaczymy, tak? Jest, bardzo dużo wtedy i okazuje się, że niby to jest proste pytanie, ale jak się ma, że tak powiem, wiedzę jakąś, to wie się, że bardzo wiele czynników wpływa na to, a nie tylko, takie proste przeliczenie. Dokładnie to samo jest z tym, z Heweliuszem, tak? Więc, tutaj, mm, żaden, moim zdaniem, żaden, człowiek, który naprawdę zna się, na tym, nie wypowie kategorycznego sądu tak lub nie. Po prostu, będzie mówić być może tak, ale jeżeli byłoby tak, to tak i tak dalej, i tak dalej. I, i tak jak mówiłem, właśnie, w ten sposób wypowiedziała się ostatnia Izba Morska, która że po prostu zbyt wiele faktów, które, należałoby wiedzieć, nie są tak całkiem znane, tak. Dlaczego ludzie boją się własnych emocji? Hmm, kiedyś dużo czytałem właśnie na temat psychologii, książek. Miałem taki okres, że studiowałem psychologię i socjologię, ale prawdę mówiąc to nie wiem. Nie wiem, dlaczego się boją własnych emocji. Myślę, że to, mm, większość przypadków jest takich, e, inne przyczyny wpływają na to, tak, że to jest zbyt duża rozpiętość przyczyn, żeby podać, jedno jedną przyczynę i powiedzieć: "Tak jest i koniec". Ale, być może ja zbyt mało na ten temat wiem. Nie ciągnie pana na morze. No chyba nie, prawdę mówiąc nie. Aczkolwiek, jak tak pomyślę, gdyby tak, na jachcie pożeglować, to może tak, ale tak, żeby na statku wrócić do pracy, to broń Boże. Tu nawet niektórzy koledzy, którzy teraz, jeszcze pracują, tutaj jak byłem na takim spotkaniu w gronie absolwentów liceum morskiego we wrześniu, to nawet dwóch mi proponowało, że mogliby tam u siebie w firmie, znaczy w firmie, w której pracują, nie, że oni mają firmę, ale w firmie, w której pracują, mogliby mi załatwić tą pracę, ale powiedziałem: "Nie, mi wystarczy, wystarczy tej pracy na morzu. Mm, nie, ale jachtem czemu nie?" Aczkolwiek, ten, no może właśnie w tym tygodniu wysłałem wysłałem Eurojackpot, ale nie sprawdziłem jeszcze, bo to chyba w sobotę albo w piątek chyba było losowanie i do tej pory nie sprawdziłem. Może wygrałem jakąś znaczną sumę i kupię jacht. Więc wtedy będą live streamy z jachtu na Martynice. Ile kilokalorii spożywa pan dziennie? Nie wiem, prawdę mówiąc, ale niedużo, ale też, dużo spalam kilokalorii, bo, na przykład, gdzieś 4-5 razy w tygodniu, ćwiczę, około 1,5 godziny dziennie i, pół godziny to jest rozgrzewka na rowerku, który ma właśnie licznik kilokalorii. No to, podczas tej rozgrzewki, rower mi pokazuje, że zużyłem, 250 kilokalorii przez te pół godziny.
Ulubione filmy związane z morskimi przygodami. Wiecie co, jak oglądam te filmy, morskie, znaczy te, ja bym powiedział tak zwane morskie, to naprawdę nie być może ten serial Hebeliusz, nie oglądałem go, ale być może tam coś, pokazano bardziej naturalnie. Te wszystkie, w tych wszystkich filmach, praktycznie we wszystkich, nie widziałem żadnego. Te układy międzyludzkie, które pokazywane są w tych filmach, są strasznie sztuczne. Totalnie. Naprawdę to tak bzdurnie wygląda, jak człowiek tak, żył, na tych statkach jakiś czas i to to wręcz śmieszy. Także żadnego, filmu morskiego bym nie mógł polecić. Nawet oglądałem ten Kapitan Phillips, no nie, który tam był reklamowany, że bardzo takie dużo tych było, dużo konsultantów i tak dalej, że to takie, wszystko pokazane jest bardzo, także jak rzeczywiście to było czy coś. No nie wiem, jeżeli na amerykańskich statkach takie coś było, to dziwi mnie to. Przypuszczam, że to też jest fikcja zupełna. Powiem tak, nie widziałem filmu, który by oddawał, naturalne takie, zachowania ludzkie, podczas pracy na morzu. Żadnego filmu takiego nie widziałem. Także nie mam. Dzień dobry. Oj, my zaraz będziemy się żegnać. Ze Szprotawy. O, Szprotawa, proszę. W kwestii nocowanie ludzi, bezpieczeństwo mienia. I w Polsce jest bardzo bezpiecznie, uważam, że jest bardzo bezpiecznie. Mm, owszem, no, można trafić, na jakichś tych, dzikich ludzi, że tak powiem, ale jakoś do tej pory mam szczęście i raczej nie obawiam się, aczkolwiek myślę może o jakimś tym narzędziu, że tak powiem, do samoobrony. Co prawda, że mam jakąś maczetę tutaj zawsze ze mną gdzieś tu, tutaj mam, czy jakiś tam, nie wiem, co tam jeszcze, czym jeszcze mógłbym się tu bronić. Ale raczej najbardziej chyba, obawiam się, że ktoś mógłby ukraść rower. To jest dla mnie i rzeczywiście jak, gdzieś, koczuję w takim miejscu nie bardzo bezpiecznym, to raczej staram się ten rower dobrze zabezpieczyć. Znaczy, nie bardzo bezpieczny, no, to tylko takie wrażenie czasami człowiek odnosi. Nie bardzo bezpiecznym to znaczy, że dużo ludzi się kręci w pobliżu, tak, o. To dla mnie jest, mało bezpieczne miejsce. Natomiast na takich całkiem odludziu to czuję się bardzo bezpiecznie, bo tak, gdzieś tam głęboko w las, w takie chaszcze, no nie chodzi jakiś tam jakiś złodziej czy jakiś morderca. No nie, no, złodziej rowerów to chodzi po mieście. Szuka gdzieś tam, gdzie łatwo jest, rower ukraść. Gdzie tam, gdyby złodzieje chodzili po lasach, to kurczę szybko by wyginęli. Co tam w lasach można ukraść? Ciekawa jest historia naszego ORP Orzeł, pisze z biegiem przez Włocławek, tak? No tak, tak, jest ciekawa rzeczywiście. I, jeszcze ciekawsze jest to, że mimo różnych wypraw do tej pory jeszcze go nie odnaleziono. Faktem jest, że on w takim, kiepskim miejscu leży, gdzie prądy pływowe są duże. Znaczy prawdopodobnie, bo tam, różne zdarzenia były analizowane, które były w tamtym czasie, w czasie jego zaginięcia i w tym miejscu, gdzie właśnie u wybrzeży tej Norwegii, tam właśnie duże są prądy pływowe i one, mogły go mocno zagrzebać w piachu, że po prostu wypłukiwały pod nim piasek, tak, i on się coraz bardziej zapadał, bardziej i być może w ogóle
tam niewiele z niego wystaje, może tam jakiś tam kawałek, także a jak położył się na boku, to tym bardziej go ładnie ten, no, piach mógł zasypać. Dlatego nie można go znaleźć, bo były już takie wyprawy, tak. Gaz, tak, tak, rzeczywiście gaz, a nie wiem, nawet chyba nawet miałem jakiś taki kiedyś tutaj ten, mały gaz, ale być może rzeczywiście, nabędę, bo ten gaz, który tutaj miałem, to jakiś wiekowy tam, nie wiem, kiedy to kupiłem tam. Kiedyś jak chodziłem, z psem po lesie, to czasami te wypadały inne psy, czasami takie bardzo agresywne wypadały i kupiłem w zasadzie, ten gaz głównie przeciwko psom, nie przeciwko ludziom, ale on ma, ładnych parę lat. Nie wiem, czy on w ogóle działa. Może teraz w tym roku coś kupię. No, dobrze, chciałbym teraz niestety tutaj sprawdziłem, jest 22, więc, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy się trzymać tego czasu ustalonego. Także, dziękuję za uczestnictwo w tym. Było mi miło Was tutaj gościć w mojej przyczepie. No i życzę wszystkim wesołych świąt, no i żeby ten nasz nowy rok był dla wszystkich pomyślny, żebyśmy nie chorowali, żebyśmy stawali się coraz bogatsi i żeby pogoda też była ładna w tym nowym roku, żeby tak nas tutaj nie doświadczało te deszcze, wichury i inne te przygody, zwłaszcza przygody typu powodzie, tak, bo to byłoby najgorsze. Niestety powodzie najczęściej bywają latem, w lipcu. Lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem, w Polsce, także tutaj dlatego przeważnie w lipcu te powodzie bywają. Więc zatopili go Anglicy. Tak, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie, angielskie samoloty go zatopiły przez przypadek, przez pomyłkę, no. Dobrze, więc, teraz wracamy do przygotowań świątecznych i jak już okna umyte i, te podłogi wysprzątane, no to teraz, trzeba się zabrać za ciasto, jabłecznik, makowiec, tudzież te pierniki, ale pierniki to chyba już zrobione. Także, do zobaczenia. Myślę, że teraz, następny film to chyba zrobię albo właśnie ten filmik, taki krótki z przygotowania roweru, albo tutaj, już zaczynam rysować, rysować plany tutaj tej przyczepy, bo kilka osób już mnie prosiło o te plany. Zacząłem tutaj, rysować je i chcę zrobić taką serię filmików, opowiadających generalnie o budowie różnych przyczep, nie tylko tych, co ja zbudowałem, tylko chodzi o to, żeby przekazać moją wiedzę na ten temat ludziom, którzy chcą budować, tak? Czyli takie te ogólne zasady, co warto zrobić, czego mniej warto według mnie oczywiście, tak? Także myślę, że któryś z tych, 2 filmików będzie pierwszy, a dopiero później, z wyjazdu takiego testowego, z tym nowym rowerem. No bo już tego starego nie będę teraz używał. Także dziękuję za obecność, było miło. No i teraz muszę poprosić żonę o stringi pod choinkę. Dziękuję, dobranoc.